Dolnośląskich tras pokryła gruba warstwa lodu. Specjalnie powołany sztab kryzysowy 3 napastników. Trudno w tej chwili określić, co było, jaki był przebieg. A czego sobie życzą wrocławianie? Dużo humoru i dużo... Oni sobie zorganizowali Expo w sylwestrową noc. Noc sylwestrowa była wyjątkowo spokojna. Strojem obowiązującym był ubiór turystyczny, a pstrąga nie podawał kelner, lecz trzeba go było wziąć. Tam prawie wszyscy sylwestrowi goście chcieli wziąć udział w kolibus pochodniowym. Byli to przede wszystkim młodzi ludzie. Przyszli mimo... Wtedy zacząłem pracę w takiej gazecie Motocyklista. A tutaj Ural wjeżdżający na teren zlotu. Pamiętam, że była oto awantura. Witam serdecznie na kanale Marcin Easy Rider. Dzisiaj taki noworoczny odcinek. Słuchajcie, materiał znaleziony przypadkiem. Jak wiecie, mam czasami takie filmy z różnych starych zlotów motocyklowych albo różne programy telewizyjne motocyklowe. I tutaj na jednej z kaset VHS zachowały się właśnie takie wiadomości, fakty z TVP Wrocław z przełomu lat 2002-2003. Myślę, że to Was zaciekawi. Przeniesiemy się 20 lat do tyłu. Zobaczmy, jaka rzeczywistość wtedy była w Polsce. Lecimy z materiałem, pogadamy sobie jeszcze na końcu. Pokaz sztucznych ogni. Wspaniale, jest ślicznie! Mi się podoba te lasery i to życzenie prezydenta. A czego sobie życzą wrocławianie? Dużo humoru i dużo zdrowia. Pogody ducha i optymizmu, bo tego nam brakuje. Dokładności. Dlaczego dokładności? No dlatego, że podczas obecnego Expo mogliśmy się przekonać, jak jesteśmy niedokładni. I chociaż w 2002 roku nie wywalczyliśmy Expo, wrocławianie sami sobie zorganizowali Expo w sylwestrową noc. To jedna z prywatek pod hasłem Expo, na której wyeksponowano stroje i muzykę różnych narodowości. Niektórzy noc sylwestrową spędzali w pracy. Jestem na największej prywatce chyba na Dolnym Śląsku, 800 000 osób. Fantastycznie. Smutnego Sylwestra mieli strajkujący pracownicy szpitala imienia Rydgiera we Wrocławiu. Większość ludzi przynajmniej idzie się pobawi gdzieś, gdziekolwiek, na rynek, w jakichś restauracjach. Tutaj się siedzi, tutaj się cały czas myśli o tym, co będzie dalej. Dużo roboty miało pogotowie. Jak zwykle były to poparzenia spowodowane petardami oraz złamania kończyn. Zdaniem Straży Miejskiej noc sylwestrowa była wyjątkowo spokojna. A to już wrocławski rynek dzisiaj w południe. Ci ludzie pracują od 5 rano. W tym roku było mniej szkła. Trudniej się sprząta ze względu śniegu, bo zostało wbite szkło w śnieg. Aby całkowicie wysprzątać wrocławski rynek, trzeba poczekać, aż przyjdzie odwilż. Niestety w efekcie zabaw sylwestrowych na wrocławskim rynku ucierpiał pomnik Aleksandra Fredry. Komediopisarz stracił pióro. Tak wygląda pomnik Fredry bez pióra. Kilkanaście minut po północy dwaj nietrzeźwi młodzi mężczyźni wskoczyli na pomnik i wyłamali pióro. Jeden z wandali schował zdobycz pod kurtką. Policjanci zatrzymali złodziei, ale odzyskali tylko szczątki pióra, bo resztę przestępcy pogubili w czasie ucieczki. Motywy kradzieży wrocławianie wyjaśnią dopiero po wyjściu z Izby Wytrzeźwień. Nowy rok w Karkonoszach powitało ponad 20 000 gości. Bawili się na balach oraz kameralnych imprezach w szałasach górskich lub przy ogniskach, które cieszą się coraz większą popularnością. Strojem obowiązującym był ubiór turystyczny, a pstrąga nie podawał kelner, lecz trzeba go było wziąć samemu, prosto z nad ogniska. Ponieważ sypnęło śniegiem, prawie wszyscy sylwestrowi goście chcieli wziąć udział w kolibus z pochodniami, a 1000 narciarzy powitało nowy rok nie na sali balowej, lecz na stoku. Chociaż noc była bardzo mroźna, a uczucie chłodu potęgował przenikliwy wiatr, to humory dopisywał. Wracamy na niziny. Mieszkańcy Opolszczyzny nowy rok witali na rynkach swoich miast. Największa zabawa pod gołym niebem odbyła się w Opolu. Pod ratusz przyszło 7000 osób. Byli to przede wszystkim młodzi ludzie. Przyszli mimo 15-stopniowego mrozu. Za chwileczkę skończy się stary rok, a w tym nowym, żeby nam było nieco lepiej, nieco cieplej i wesoło. Wszystkiego dobrego!
Opole w tym roku wydało 25 000 złotych na zabawę dla mieszkańców. O połowę mniej niż w poprzednich latach. Mniej efektowne były fajerwerki. Nie było też darmowego piwa i noworocznych drobnych upominków od władz miasta. Na Opolszczyźnie doszło dziś w nocy do tragedii. W Brzegu 3 młodych mężczyzn wtargnęło do mieszkania samotnego emeryta. Ten w szamotaninie ugodził nożem jednego z napastników, 17-latka. Chłopak nad ranem zmarł w szpitalu. Policja bada, czy nie została przekroczona granica obrony koniecznej. Centrum miasta. W tym budynku na parterze mieszka 66-letni emeryt. Dziś zeznaje, że o godzinie 22 dwaj 23-latkowie i jeden 17-latek zaczęli się dobijać do mieszkania. Emeryt im otworzył i mężczyźni wdarli się do środka. Według jego zeznań młodzi ludzie chcieli pieniędzy na zabawę. Ireneusz K. chwycił za nóż, który leżał w przedpokoju i wymachując nim trafił najmłodszego z napastników. Trudno w tej chwili określić, co było, jaki był przebieg zdarzenia, kto jest napastnikiem, kto pokrzywdzonym. Ugodzony nożem 17-latek wyszedł przed budynek i upadł. Policję i pogotowie wezwali sąsiedzi. Jak oni go napadali, to co on miał zrobić? W nocy policja zatrzymała w areszcie 2 napastników, a rano emeryta. Zdecydowaliśmy o zatrzymaniu wszystkich uczestników zdarzenia, ponieważ sytuacja jest bardzo trudna i wstępnie ustalenie przebiegu zdarzenia byłoby trudne bez zatrzymania. Mężczyźni, którzy wtargnęli do mieszkania, byli nietrzeźwi. Planowali jeszcze zabawę i picie alkoholu o północy przed brzeskim ratuszem. O losie 23-latków i emeryta zadecydują teraz prokurator i sąd. Tuż przed północą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu na świat przyszło tylko 2 maluchów. W nowym roku nie urodziło się ani jedno dziecko. Lekarze twierdzą, że wszystkiemu winna jest pogoda. Sandra miała się pojawić na świecie dopiero za tydzień, a Kamil już w połowie grudnia. Dzieciątko się nie spieszyło na świat, więc przyszło w Sylwestra. Widocznie tak miało być. Sylwestrowy chłopak. Dzieci są zdrowe i wyjątkowo grzeczne. Nigdy jednak nie zdarzyło się, aby w sylwestrową noc urodziła się zaledwie 2. Na przykład 2 lata temu było aż 12 maluchów. Zdaniem lekarzy ilość porodów zależy od ciśnienia atmosferycznego. Im niższe, tym więcej dzieci przychodzi na świat. Mamy szczególnie spokojny okres, stabilny okres w pogodzie. W takich okresach jest mniejsza ilość porodów i temu zawdzięczamy to, że w sylwestrowy dzień przyszło tylko 2 dzieci na świat. Dla rodziców wyzwaniem jest wybór imienia. Ostatnio najwięcej jest Julii i Mateuszów. Imiona takie jak Sandra czy Kamil występują bardzo rzadko. Wiedzieliśmy, że to będzie córka i mieliśmy już ustalone imię. Już było ustalone z góry, że to będzie chłopiec i po prostu żeśmy już mieli imię naprzód. Zdarza się czasem, że rodzice wymyślają bardzo kontrowersyjne imię, takie jak na przykład kurtyzana. Mamusia uzasadniała to tym, że bohaterka filmu była piękną kobietą i chciałaby, żeby córka kiedyś też była tak bogata i tak piękna. Niestety wytłumaczyliśmy mamusi, dlaczego nie może nadać córce tego imienia. Nie od dziś wiadomo, że imiona mają swoje znaczenie. I tak Kamil to po łacinie człowiek dobrych obyczajów. Sandra oznacza oświecenie. O 2002 roku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie był to rok nudny. Obfitował w wydarzenia ważne i mniej znaczące, czasem smutne, a czasami bardzo wesołe. Co wydarzyło się na Dolnym Śląsku w starym roku? Popatrzmy. Styczeń przywitał mieszkańców Dolnego Śląska śniegiem i mrozem. Większość dolnośląskich tras pokryła gruba warstwa lodu. Specjalnie powołany sztab kryzysowy wprowadził zakaz poruszania się po drogach samochodów ciężarowych. W lutym aresztowano księdza Ryszarda M., prezesa salezjańskiej. Koszty leczenia jednego pacjenta z ostrą białaczką był około 3-krotnie wyższy niż to, co oferowała nam Kasa Chorych. Dolnośląska Kasa Chorych sama ma kłopoty finansowe. Ubiegły rok zamknęła ze stratą prawie 100 milionów złotych. W tym roku zmienia więc system rozliczania usług medycznych. Będą ograniczenia kwotowe, co do których
powyżej których nie będziemy finansować świadczeń. Oznacza to, że kasa nadal będzie płacić za konkretne usługi, natomiast każdy szpital będzie miał wyznaczony budżet, którego nie będzie mógł przekroczyć. Nie mają żadnych szans, żadne szpitale, nawet te, które dzisiaj dobrze egzystują na rynku, za chwilę się wszystkie zawalą. Dlatego, że nie ma takich możliwości finansowych, żeby to egzystowało na tych zasadach, które są. Szpitale liczą na większe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, który zastąpi kasy chorych. O ile i czy w ogóle wzrosną stawki za leczenie, na razie nie wiadomo. Nowy rok powitał mieszkańców Dolnego Śląska siarczystym mrozem. Termometry we Wrocławiu i Kłodzku zanotowały minus 22 stopnie. Miniona noc na Dolnym Śląsku była najchłodniejsza od początku zimy. Mało kto decydował się rano na spacer. No, zimno jest. Mrozik taki dla zdrowia? Chodzić dużo, chodzić, nie poddawać się zimnie. Kierowcy, którzy nie mają garaży, przed podróżą musieli się nieźle namęczyć. Nowy rok na sportowo spędzali tylko najwytrwalsi młodzi wrocławianie. Mi się bardzo dobrze jeździ, chociaż trochę więcej śniegu powinno być. A ten mróz nie przeszkadza ci? Nie! Niskie temperatury przegoniły z altanek bezdomnych. Pozostali tylko nieliczni. No dają sobie radę drzewem, węglem. To, co ludzie nam dają, no to z tym się pali wszystko. W tej altance spędzić zimę? Tak. Jest możliwość spędzania, bo w innych altankach, takich drewnianych, to raczej nie. Ale w murowanych, jak jest piec, po prostu, to można. W Karkonoszach inwersja, czyli odwrócenie naturalnego układu temperatur. Podczas gdy w Karpaczu było minus 14 stopni, to na szczycie Śnieżki zaledwie minus 4. Ale w górach nawet najmniejszy mróz może być groźny. Przy minusowych temperaturach dużych i przy bezwiecznej pogodzie to niebezpieczeństwo jest, ale nie jest tak duże, kiedy jest duża wilgotność powietrza i silne wiatry. Wtedy możemy bardzo szybko się odmrozić. Siarczysty mróz to efekt wyżu i arktycznego powietrza, które napłynęło nad Dolny Śląsk. Już dzisiejszej nocy przewidywany jest front ciepły, w strefie którego wystąpią początkowo opady śniegu, ale niestety już nad ranem, jutro w ciągu dnia będą one przechodzić w opady deszczu, czyli jak zwykle w takiej sytuacji niestety gołoleć. Ociepleniu będzie towarzyszyć wzrost prędkości wiatru, w górach nawet do 70 km na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają, słabsze gałęzie drzew mogą się łamać. Nie należy też nic zostawiać na parapetach okien. Pierwsze wydanie faktów w tym roku dobiega końca. Przypomnę jeszcze informacje dnia. W domach, na prywatkach, balach i na rynkach miast witaliśmy nowy rok. Nie obyło się bez tragedii. W Brzegu emeryt zabił 17-latka. O pogodzie już za chwilę opowie Piotr Kuciński, a ja spotkam się z Państwem w wieczornym wydaniu. No, także tak to wyglądało. Zachowałem ten materiał, leżał mi na dysku, mówię, akuratnie w nowy rok będzie jak znalazł. Także słuchajcie, kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby wam się wiodło. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze się czujecie i sobie coś tam fajnie czas spędzacie. I weszliście w ten nowy rok pełną petardą. Ja już niedługo szykuję dla was jakieś filmiki, już wam mówiłem, co tutaj się będzie działo. Nie przynudzam też dzisiaj, bo ja dzisiaj to nagrywam jeszcze w Sylwestra, także za chwilę my tutaj z dzieciakami rodzinnie tak spędzamy z Kamilą sobie w domku na spokojnie. Zrobiłem tutaj taki nastrój w stodole. Także tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! O, jeszcze słuchajcie, dogryweczka, bo tak miałem przemyślenia. Witam wszystkich w nowym roku. Jeszcze raz. Miałem takie przemyślenia o tym 2002 roku przez noc, bo słuchajcie, to był taki rok, gdzie znalazłem swój stary kalendarz i w tym roku, w tym 2002 zaliczyłem 18 zlotów, plus tam jakieś jeszcze imprezy motocyklowe, więc to był taki bardzo mocno dla mnie intensywny rok. Wtedy zacząłem pracę w takiej gazecie Motocyklista. Robiłem relacje z imprez właśnie motocyklowych. No te relacje to można powiedzieć, że no dużo powiedziane, ale
No jeździłem, pamiętam wtedy takim starym aparatem jeszcze na kliszę. Robiłem te zdjęcia z imprez i nawet nie wywoływałem tego, tylko wysyłałem do Warszawy i później się okazywało, czy coś z tego wyszło, czy nie wyszło. Nie było tam wtedy tak jak teraz, że telefony. O. Tutaj widzę, ja robiłem tekst, a kolega Koszmar, o tutaj Paulina Koszmarowa z Apanonaru, robili zdjęcia. To był rok, gdzie byłem właśnie drugi rok z rzędu w klubie Apanonar. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z Apanonaru. I zaraz wam pokażę. O, Golina, Harley Davidson Club, tu Adam Meller, świętej pamięci. Na ten zlot, słuchajcie, wjechałem, o, tutaj jestem, wtedy miałem długie włosy, oczywiście, o, kolega Majne. Na ten zlot wjechałem wtedy Ruskiem, bo miałem wtedy już takiego chopera, a, pokażę wam, bo tutaj nie mam go, miałem chopera, a wcześniej miałem takiego Urala z wozem. W 2001 go skasowałem. Ten wózek się w Turawie wymusiłem pierwszeństwo i niestety auto do kasacji poszło, a motocykl miał wózek skasowany. Później pamiętam, z kolegą chemikiem prostowaliśmy to w ten sposób, że przywiązaliśmy linę do drzewa i na wstecznym jakoś się tam wyprostował i chyba pół sezonu jeszcze tego 2002 jeździłem właśnie z tym wózkiem, a później sobie kupiłem takiego Chopero Draga też na Uralu. I tak to, zobaczcie, ja tutaj sobie przeczytam, bo tak powiem wam, że ja słabo dosyć pamiętam te czasy, bo ja wtedy te wszystkie imprezy, to wiadomo, no zlot i była bania u cygana i gęsto się kończyło tak, że ten film się zrywał i później nic, a że te zloty były co tydzień. Chętnie mnie przyjmowano, pamiętam, bo ta legitymacja prasowa robiła robotę wszędzie za darmo, jeszcze tam zawsze organizator jakieś piwko postawił i nie tylko, żeby dobrą opinię napisać. I tu widzę, mam tak, otwarcie sezonu, Wielka Lipa Apanonaru, później Ostrów, rozpoczęcie sezonu, Urodziny Sprytnego, Odolanów, Bladesi, zlot w Antoninie, Krzyżanowice Gremium, wtedy Member Chapter Wrocław dostał, to pierwszy taki duży klub MC z zachodu, Oldtimer Piknik Turawa, to było w ten sam weekend, ja tam pojechałem do tych Krzyżanowic na chwilę, zrobiłem foty i poleciałem dalej. Później Wołów właśnie, HDC Wrocław, Adam Meller, świetny organizator imprez, Stara Kamienica, Rozdrażew, Miejska Górka, później Wesele Mecenasa, zlot w Karpaczu. To był pierwszy zlot Harley'a w Karpaczu i to się, słuchajcie, wtedy nazywało troszeczkę, bo teraz to jest też Bike Week, ale to nie był Bike Week, tylko to się nazywało, już zaraz wam mówię, jak to się nazywało, patrzcie. To był pierwszy Polish Hawk International Wild West Rally. O. I taka blacha zlotowa, ją mam gdzieś. Tutaj zobaczcie, ja na Indianie sobie siedzę. Tak to wyglądało. A tutaj Ural wjeżdżający na teren zlotu. Pamiętam, że była oto awantura. A ja tu właśnie na tym moim chopperku takim wjeżdżałem się, nie pokapowali się, że to jest coś innego, że to nie jest Harley. Tak to wyglądało. No, wesoło było na tym zlocie, pamiętam, w Karpaczu. I co tam dalej jeszcze było? Później było Brzeźno. W Brzeźnie spadłem ze sceny, robiąc zdjęcia z striptizu. Później był Maniów. I słuchajcie, mam tutaj fajnie wpisane, bo to pierwszy był, Maniów, nasz zlot. Rok wcześniej to była chyba Sobótka, czy Sulstrowiczki, może już nie pamiętam, była Sobótka. Ten Maniów zapisał mi się tak w pamięci. Ja też sobie musiałem to przypominać, bo jakbyś te lata nie mam za dobrej pamięci, ale teraz sobie przypomniałem, że jak znaleźliśmy tą miejscówkę na zlot w Maniowie, tam pamiętam, że scenę wnosiłem na scenę, bo tam było takie, jest dalej do tej pory chyba taka scena jakby usypana z ziemi. Pamiętam, że wnosiłem tam płyty takie betonowe, żeby była powierzchnia tej sceny. Później ja tam trochę na bramie stałem, trochę tam moja partnerka wtedy też była na bramie. Tutaj jest ten Maniów.
Ja tam pamiętam, że robiłem właśnie Miss Mokrego Podkoszulka, prowadziłem. I powiem wam, że się troszeczkę właśnie z kolegą Sprytnym wtedy przyjaźniłem. Jeździliśmy na te wszystkie zloty, bo jeszcze to później Świebodzice, Szklarska, Krotoszyn. I ten sezon był taki 2001-2002 właśnie mocno związany z tym klubem Apanonar i tutaj z tą gazetką Motocyklista. Ta gazetka chyba się przez 1 rok tylko ukazywała, jakoś nie cieszyła się dużym, no nie wiem, jakoś tam to się tak stało, że upadło. Nie pamiętam, że nie dostałem już tam kasy, bo tam miałem chyba na tamte czasy miałem jakoś 200 zł od relacji, 200, no, czy o 200 zł od strony. Jakoś to tak było, że tak mi płacili. Na końcu się nie rozliczyli, ale dostałem tam za to pakiet gazet. Pamiętam, że handlowałem później tymi gazetami na Oldtimerze i było wesoło. Dużo bardzo ludzi poznałem, jakby tak zostałem, byłem rozpoznawalny w środowisku. Cała ta współpraca też właśnie ze Sprytnym i to, że tam działałem w tym Apanonarze też mi tam pozwoliło nabyć takie umiejętności organizacyjne i zlotowe. Bardzo, bardzo mile to wspominam. Później niefajnie się to skończyło, bo jakby mój kolega Mariusz wszedł do gremium i ja jakoś też tak nie potrafiłem porozmawiać z chłopakami z Apanonaru, tylko tam na którejś imprezie pojawiłem się już z supportówką i teraz tak patrzę z tej perspektywy, że to było mega słabe z mojej strony i jak ktoś tam mnie ogląda z ekipy z Apanonaru, to przepraszam za to, bo to faktycznie było takie no słabe mega i jest mi teraz wstyd za to, że tak się zachowałem, ale nie potrafiłem chyba rozmawiać za bardzo i nie pamiętam w sumie nawet czy jakoś tam jak to się stało, bo później Sprytny też gdzieś tam się z tej ekipy wymiksował i teraz wiem, ale widziałem, bo tam śledzę dalej jakby ten klub Apanonar, widzę, że będzie w Maniowie znowu zlot, może się wybiorę w tym roku. Tutaj, nie wiem, gdzieś na pewno dam jakiś plakat, dam informację też o tym zlocie, bo to mówię, no to jest, w mojej pamięci się to dobrze zachowało, ta impreza. Była tam niezła zabawa. I taka młodość, bo ten rok też 222, ja wtedy tam maturę chyba pisałem i tak, no bo ja chodziłem do technikum 5-letniego informatycznego i matura, zaraz były studia i łomatko, no, taka retrospekcja, sobie wróciłem do tych czasów. tak to wtedy zaczynałem, no i to już 20 kilka lat. Dobra, koniec tych wspominajek. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, dzięki, że dotrwaliście tutaj do tego momentu i widzimy się pewnie jakoś niedługo. Nie wiem, może live'a jutro zrobię, albo nie wiem jeszcze, albo jakiś film wleci. Trzymajcie się, na razie, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!